Cześć, dzień dobry. Po raz kolejny witamy z zagranicy, ale tym razem z miejsca bardzo związanego z Polską. Miasto młodości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Józefa Piłsudskiego. Miasto kaplicy Ostrobramskiej. Chyba nic więcej nie trzeba wyjaśniać. Zapraszamy do Wilna. Licząca ponad 500 000 mieszkańców stolica Litwy ma tyle nazw, ile zamieszkiwało ją narodowości. Polska nazwa to Wilno, litewska Vilnius, białoruska Wilnia, żydowska Wilne, a niemiecka Wilna. Leży na wzgórzach, podobno na 7, jak Rzym, w ujściu rzeki Wilejki do Willi, zwanej po litewsku Neris. Według legend dzieje miasta zaczynają się od wyjącego wilka, żelaznego wilka. Taka właśnie istota, stojąca na szczycie wzgórza, miała przyśnić się podczas przerwy w polowaniu wielkiemu księciu litewskiemu Giedyminowi. Tak naprawdę to już od V wieku istniała tu osada. Na 2 wzniesieniach miały stać drewniane obronne grody. Jeden był nazywany Krzywym Zamkiem, spalili go krzyżacy. Na jego miejscu wznoszą się 3 krzyże, upamiętniające według legendy braci franciszkanów zabitych w tym miejscu przez pogan. Na miejscu drugiego grodu powstał Zamek Górny. Nad miastem góruje jego wieża zwana Wieżą Giedymina. To najlepiej zachowana część Zamku Górnego. Sama wieża nie ma nic wspólnego z księciem Giedyminem. Powstała w czasach jego wnuka Witolda na początku XV wieku. Od 1990 roku, kiedy Litwa ogłosiła niepodległość, na szczycie tej wieży powiewa flaga państwowa. Zamek Witolda miał 3 wieże. Poza wieżą Giedymina zachowały się fragmenty jeszcze jednej i pozostałości budynku mieszkalnego. Warownia uległa poważnym uszkodzeniom podczas odzyskiwania Wilna z rąk rosyjskich w połowie XVII wieku. Ostatecznie ją rozebrano pod koniec następnego stulecia. Obecnie na szczyt góry zamkowej można wejść schodami lub wjechać kolejką. Naprawdę warto to zrobić, gdyż z zamku rozpościera się jedna z najpiękniejszych panoram miasta. Poniżej Zamku Górnego stała jeszcze 3. warownia, Zamek Dolny. Również on początkowo był drewnianą konstrukcją. Murowany zamek powstał dopiero w XV wieku. Mieszkał w nim wielki książę litewski, a następnie król polski Aleksander z żoną. Król Zygmunt Stary na tym zamku usłyszał propozycję poślubienia Bony Sforcy. Kilka lat później Zygmunt i Bona ufundowali renesansową rezydencję, przy której pracował ten sam włoski architekt, co na Wawelu, Bartolomeo Berecci. Powstało wtedy skrzydło południowe z bramą oraz wschodnie z dobudowanym pałacem Bony. Zygmunt August zamek rozbudował, a królowie z dynastii Wazów przebudowali w stylu manierystycznym. Upadek zamku zaczął się od jednej z największych tragedii w dziejach Wilna. W 1655 roku miasto zdobyły wojska moskiewskie i kozackie. 25 000 mieszkańców i uchodźców z okolicznych miejscowości wymordowano. Podczas trwającej 6 lat okupacji setki rzemieślników i kupców wywieziono do Rosji. Miasto splądrowano, a zamek popadł w ruinę, którą ostatecznie rozebrano na przełomie XVIII i XIX wieku. Dopiero 200 lat później, na początku XXI wieku, zamek decyzją władz litewskich został zrekonstruowany i pełni obecnie funkcje muzealne. Pod osłoną tych warowni powstało, rozkwitało i upadało Wilno.
Jego najstarsza część, licząca ponad 220 hektarów z około 1500 zabytków, w 1996 roku została wpisana na listę UNESCO. Nie jest znana data powstania miasta. Symbolicznie uchodzi za nią pierwsza wzmianka o mieście w liście Wielkiego Księcia sprzed 700 lat. Giedymin, którego pomnik stoi przed Zamkiem Dolnym, uczynił Wilno stolicą Litwy. Wielki książę Giedymin, a potem jego wnukowie, Władysław Jagiełło i Witold, wspierali rozwój miasta, przerywany najazdami krzyżaków i pożarami. Sprowadzali oni do miasta z zagranicy kupców i rzemieślników. Przybywali Polacy, Niemcy i Żydzi. Niemcy z czasem się polonizowali. To właśnie Polacy stanowili większość ludności miasta w jego dziejach. Z kolei Żydzi byli największą mniejszością aż do czasów II wojny światowej. Mimo że już w czasach ojca Jagieły, Olgierda, w Wilnie powstała pierwsza kamienna świątynia, istniejąca do dziś cerkiew świętej Paraskiewy Piątnicy, to dominowała lokalna pogańska religia. Na terenie Wilna, w miejscu, gdzie zbiegały się Wilia z Wilejką, stać miała świątynia poświęcona Perkunowi. W XIII wieku miała na jej miejscu powstać katedra ufundowana przez jedynego króla w dziejach Litwy, Mendoga. Nie ma na to jednak pewnych dowodów. Pierwszą katedrę, co do istnienia której nie mamy wątpliwości, ufundował Władysław Jagiełło po chrzcie Litwy w 1387 roku. Była ona drewniana. Kolejną murowaną po pożarze wzniósł jego kuzyn, wielki książę Witold. Katedra świętych Stanisława i Władysława ulegała licznym przebudowom, by ostatecznie przyjąć formę klasycystyczną. W 1950 roku władze sowieckie wysadziły w powietrze figury na frontonie świątyni, którą zamieniono najpierw na magazyn, a potem na galerię obrazów. Pod koniec lat 80. w Galerii Obrazów zaczęto odprawiać nabożeństwa i 35 lat temu katedrę rekonsekrowano. Najcenniejszą częścią katedry jest kaplica świętego Kazimierza, patrona Litwy. Ufundował ją król Zygmunt III i jest dziełem włoskich mistrzów. Inspiracją dla niej była o wiek starsza kaplica zygmuntowska na Wawelu. Jej wzorem posiadała kopułę na bębnie. Wnętrze wykonane jest z czarnego i białego marmuru. W kaplicy znajdują się posągi władców z rodu Jagiellonów, którzy nosili tytuł wielkich książąt litewskich. Relikwiarz świętego Kazimierza jest oparty na 4 orłach. Wizerunek świętego, syna króla Kazimierza Jagiellończyka, ma 3 ręce. Według tradycji malarz miał zamalować nieudaną prawą rękę i namalować nową. Jednak ta pierwsza ciągle wychodziła spod farb i tak święty został z 3 rękami. W górnej części znajduje się loża królewska, do której prowadziło bezpośrednie wejście z komnat dolnego zamku. W kaplicy tej spoczywa Aleksander Jagiellończyk, jedyny polski król pochowany w Wilnie, a także 2 żony Zygmunta Augusta, Elżbieta Rakuszanka i Barbara Radziwiłłówna oraz serce Władysława IV Wazy. W nieznanym miejscu katedry spoczywają także inni wielcy książęta litewscy: Witold, Zygmunt i brat Jagieły, Świdrygiełło. Charakterystycznym elementem katedry jest blisko 60-metrowej wysokości dzwonnica. To dawna, średniowieczna wieża obronna Zamku Dolnego, przekształcona w dzwonnicę. Na wieży znajduje się pochodzący z XVII wieku najstarszy i największy zegar mechaniczny Litwy. Na placu katedralnym od 400 lat z przerwami 4 marca jest urządzany jarmark zwany od świętego patrona Litwy Kaziukami. To z tych jarmarków pochodzi popularna tradycja serc z piernika, polewanych lukrem z napisem „Kocham Cię” i imieniem wybranki czy wybranka.
to nie jedyny obyczaj wileński, jaki upowszechnił się w całej Polsce. Także palemki na Niedzielę Palmową mają swój rodowód w Wilnie. Od katedry i zamku do centrum średniowiecznego miasta biegła jedyna brukowana ulica, z czasem nazywana Zamkową. Wzdłuż niej można znaleźć niektóre z najstarszych domów, jak niedawno odrestaurowane XVI-wieczne kamienice złotników. Na najstarsze domy można natrafić także w innych częściach Starego Miasta. Szukając najstarszych kamienic, można też natrafić na zachęcające do wędrówki zaułki, jak ulica Świętego Kazimierza, najwęższa ulica Starego Wilna. Sercem Starego Miasta był rynek, na środku którego stoi XVIII-wieczny klasycystyczny ratusz. Na rynku wymierzano sprawiedliwość, odbywały się przedstawienia, a przede wszystkim handlowano. Nie każdy mógł tu handlować. Na przykład Żydzi i Szkoci nie mogli handlować złotem, srebrem i jedwabiem. Żydzi mieli swoją dzielnicę, której serce znajdowało się na ryneczku przy skrzyżowaniu 5 ulic i choć byli tu już obecni w średniowieczu, to dopiero od drugiej połowy XVI wieku tworzyli gminę i jeden z największych ośrodków intelektualnych w tej części Europy. Z tego powodu Wilno było nazywane Jerozolimą Północy. Większość Żydów, stanowiących około 40% ludności przedwojennego Wilna, została wymordowana w czasie wojny, a wiele obiektów z wielką synagogą na czele zburzona w czasie wojny lub po niej. Dawna dzielnica żydowska to współcześnie malowniczy labirynt uliczek z restauracjami, sklepami i galeriami sztuki. Wilno było nie tylko ważnym ośrodkiem intelektualnym dla Żydów, ale i miejscem założenia trzeciego po Krakowie i Królewcu uniwersytetu na ziemiach Rzeczpospolitej. Założył go Stefan Batory jako akademię i uniwersytet jezuicki. Choć powstał dla krzewienia polskiej kultury, to właśnie polscy jezuici opracowali zasady ortografii i gramatyki języka litewskiego. Zanim uczelnia została zamknięta po powstaniu listopadowym przez władze rosyjskie, studiowali tu m.in. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Uniwersytet został ponownie otwarty po I wojnie światowej jako Uniwersytet Stefana Batorego. Po II wojnie światowej polscy profesorowie musieli opuścić Wilno i uniwersytet stał się litewską uczelnią. Tradycję przedwojennego uniwersytetu kontynuuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ale powróćmy do czasów bardziej odległych. Po burzliwym XIV wieku kolejne stulecie było czasem pokoju i nikt nie myślał o budowie murów broniących coraz bogatszej stolicy Litwy. Dopiero obawy przed najazdami tatarskimi i moskiewskimi doprowadziły na początku XVI wieku do budowy murów miejskich. Początkowo było 5, potem 9 bram i zaledwie 3 baszty. Mury te były połączone w jeden zespół z murami zamkowymi i klasztoru Bernardynów. Wilno miało też swój barbakan. Powstał on w XVII wieku podczas unowocześniania fortyfikacji. Składał się z baszty połączonej z prawie 50-metrowym korytarzem z basteją artyleryjską. Został on częściowo zniszczony przez wojska moskiewskie w 1655 roku. Większość fortyfikacji została rozebrana przez Rosjan na początku XIX wieku. Poza fragmentami murów, barbakanem, najlepiej zachowaną pozostałością murów obronnych jest brama nazywana od przedmieścia Ostry Koniec Ostrą Bramą. Ostra Brama jest znana przede wszystkim ze względu na słynny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Został on prawdopodobnie namalowany w latach 20. XVII wieku na wzór obrazu flamandzkiego malarza Martina de Vosa. Początkowo zgodnie z dawną tradycją był umieszczony na bramie, następnie w drewnianej kaplicy, którą zastąpiła obecna klasycystyczna sprzed 200 lat.
Szczególny kult obrazu związany jest z obroną Wilna przed Szwedami w 1706 roku. Już w XVII wieku obraz był zasłonięty srebrną, pozłacaną sukienką złożoną z 17 blach, 40 promieni i 12 gwiazd. W połowie XIX wieku dodany został srebrny półksiężyc. W tym okresie pojawił się napis: „Matko miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się”. Od zakończenia II wojny światowej napis jest w języku łacińskim. Widok obrazu w bramie ponad przejściem wśród wielu Polaków budzi głębokie wzruszenie i niejednemu przypomina słowa z inwokacji pana Tadeusza o Pannie, co w ostrej świeci bramie. Ich autora, Adama Mickiewicza, upamiętnia muzeum położone w kamienicy przy zaułku bernardyńskim. Poeta mieszkał tu od Wielkanocy do grudnia 1822 roku. W tym czasie pracował nad pierwszym tomem ballad i romansów oraz drugą i czwartą częścią Dziadów. Muzeum powstało pod koniec XIX wieku jako prywatna inicjatywa, a obecnie należy do Uniwersytetu Wileńskiego. Wędrując śladami wielkiego poety, trudno nie wstąpić do klasztoru bazylianów, który w XIX wieku Rosjanie przekształcili w więzienie. To tu właśnie trafił na pół roku ze swoimi przyjaciółmi ze studiów Adam Mickiewicz, aresztowany za działalność w tajnych organizacjach patriotycznych. Lata później, pracując nad trzecią częścią Dziadów, jedną ze scen umieścił w celi, w której był uwięziony. Cela ta, zwana od bohatera utworu celą Konrada, jest obecnie częścią budynku hotelowego i inne miejsce w dawnym klasztorze symbolicznie ją upamiętnia. Wilno to także miejsce młodości innego wieszcza i zarazem rywala Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. Do dziś zachował się dom przy ulicy Zamkowej, gdzie mieszkał z matką i ojczymem. Tuż obok, przy tej samej ulicy, wiele lat później mieszkał kolejny wielki polski literat, Józef Ignacy Kraszewski. Burzliwe dzieje dwudziestowiecznego miasta sprawiły, że polskie Wilno odeszło w przeszłość. Polacy, będący najliczniejszą narodowością w mieście, w wyniku II wojny światowej w większości zostali zmuszeni do opuszczenia swojego miasta i przesiedleni w nowe granice państwa polskiego. Ci pozostali stanowią jednak liczną mniejszość i nieraz są strażnikami pamiątek przeszłości, takich jak cmentarz na Rossie. To jedna z 4 polskich nekropolii narodowych, obok warszawskich Powązek, krakowskich Rakowic i lwowskiego Łyczakowa. Jego najstarsza część, Stara Rossa, powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Położony jest na stromym wzgórzu z 4 wzniesieniami. Warto przejść w ciszy i zadumie pomiędzy grobami i pomnikami tych, którzy żyli, pracowali i tworzyli to dawne Wilno. Ci, którzy walczyli o Wilno w latach 1919-20, a także żołnierze AK, polegli podczas operacji Ostra Brama w 1944 roku, spoczywają w odrębnej kwaterze wojskowej. Na tym cmentarzu znajduje się także grób Marii Zbilewiczów-Piłsudskiej, matki Józefa Piłsudskiego. Napis „Matka i serce syna” przypomina, że serce marszałka spoczywa w urnie w grobie matki. Czas na kolejną podróż w czasie i przestrzeni. Tym razem zabierzemy Was do epoki, w której żyli spoczywający na Rossie. Wyruszamy w nią z ulicy Wielkiej, z miejsca, gdzie pod koniec XIX wieku stał budynek, w którym prowadził swój zakład Stanisław Philibert Fleury. Przeszedł on do historii jako niezrównany mistrz scen rodzajowych, dokumentujących życie codzienne Wilna. Znany był też z tego, że nigdy nie ulegał klientkom żądającym retuszu fotografii i kwitował ich pretensje stwierdzeniem: jak się tak wygląda, to i takie zdjęcie.
Na dawnych widokach Wilna i we współczesnej panoramie miasta wyróżniają się niezliczone wieże kościołów. Tylko nieliczne należą do epoki gotyku, jak obronny kościół świętego Franciszka i świętego Bernarda oraz jedna z najpiękniejszych budowli gotyckich w tej części Europy – kościół świętej Anny. Ufundowany przez Aleksandra Jagiellończyka, powstał w stylu gotyku gdańskiego. Bogata, koronkowa fasada dekorowana jest 33 rodzajami ceglanych kształtek. Kościół ten podobno tak spodobał się Napoleonowi, że chciał go rozebrać i przenieść do Paryża. Ale to barok króluje w architekturze budowli sakralnych Wilna. Część z nich zaprojektowali artyści włoscy. Tu szczególnie wyróżniają się pochodzący z połowy XVII wieku kościół świętej Teresy, wzorowany na baroku rzymskim, a przede wszystkim położony poza Starym Miastem kościół świętych Piotra i Pawła. Powstał on na Antokolu, lewobrzeżnej dzielnicy miasta. O ile remontowana obecnie fasada ma surowy wygląd, to wnętrze onieśmiela swym bogactwem dekoracji. To zasługa dwóch włoskich artystów, którzy wykonali ponad 2000 rzeźb i sztukaterii. Ale barok w Wilnie to przede wszystkim tzw. barok wileński, styl pomiędzy barokiem a rokokiem, za którym stał przybyły ze Śląska Jan Krzysztof Glaubitz. To on w połowie XVIII wieku odnowił zniszczony przez wojny i pożary pierwszy barokowy kościół Wilna, kościół świętego Kazimierza. Przy okazji tych prac została wzniesiona monumentalna kopuła z wysoką latarnią zwieńczoną mitrą wielkoksiężęcą, która przypominała o królewskim pochodzeniu patrona. Po kasacie jezuitów budynek kościoła wielokrotnie zmieniał swoje funkcje. Był m.in. magazynem zboża, więzieniem, cerkwią, kościołem ewangelickim i muzeum ateizmu. Obecnie pełni ponownie funkcje sakralne, ale widać, jak niewiele ocalało z bogatego wystroju. Równie poważnie ucierpiał kościół Wniebowstąpienia Pańskiego Ojców Misjonarzy, uważany za najpiękniejszy z dzieł Glaubitza i jeden z najpiękniejszych kościołów Wilna. Obecnie po wielu latach oczekiwań ruszyły prace nad jego renowacją. Jednym z najbardziej monumentalnych dzieł śląskiego architekta jest kościół Świętego Ducha Ojców Dominikanów. Kościół ten nigdy nie został zamknięty, ani w czasach zaboru, ani w czasach sowieckich. Może dzięki temu bardzo dobrze zachowało się bogate rokokowe wnętrze. W kościele tym msze odprawiane są w języku polskim. I to właśnie tutaj znajdował się przez lata obraz Bożego Miłosierdzia, namalowany 90 lat temu przez Eugeniusza Kazimierowskiego według wskazówek świętej Faustyny. Niecałe 20 lat temu obraz został przeniesiony do pobliskiego niewielkiego kościoła Świętej Trójcy, przekształconego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nie tylko kościoły katolickie były obiektem prac Glaubitza. Również prawosławna cerkiew Świętego Ducha została przez niego przebudowana. We wnętrzu zachował się ikonostas z jego czasów. Warto przystanąć na chwilę i wsłuchać się w cerkiewne śpiewy. Cerkiew znajduje się zaledwie kilka kroków od rynku Starego Miasta. Po długim zwiedzaniu licznych zabytków czas udać się na wieczorny spacer po Wilnie. W mieście jest zbyt dużo do zobaczenia, by wszystko zwiedzić albo pokazać na filmie. Lepiej przejść spokojnie po ulicach i zaułkach, mijać kawiarnie i ludzi zapełniających ogródki w letnie wieczory. Na placu katedralnym ciągle spacerujący ludzie. Budowle podziwiane za dnia pokazują się w innym świetle. Powoli zapada ciemność.
Czasem tylko jeden krok dzieli gwarny zaułek od miejsc wypełnionych ciszą. Wilno, miasto bliskie sercu wielu Polaków. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce oraz po miejscach związanych z Polakami, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również włączyć dzwonek, wtedy otrzymasz powiadomienie o tym, że na naszym kanale pojawił się kolejny film. Serdecznie pozdrawiamy. Do następnego odcinka.